odnosi się nie tylko do opadu radioaktywnego, ale też przy okazji do jednej z moich ulubionych gier o tym samym tytule. I ze względu właśnie na znaczenie tego słowa w teledysku widać wybuchy bomb atomowych. Ostatnio byłem we Wrocławiu. Byłem na koncercie japońskiego metalowego zespołu Dylan Grey i oto uzyskałem kostkę gitarzysty Kaoru. Kostka przeznaczenia. Pick of Destiny. Prosto z Japonii. Także ja myślę, że chciałbym, żebyśmy kiedyś coś tą kostką nagrali, a przynajmniej jeśli zrobiłbyś mi tę przyjemność, to gdybyś dzisiaj na tej próbie mógł zagrać tą kostką, to byłoby fajnie. Dobra, spoko. A ty ją wyłowiłeś, tak? No, Mogę? Gitarzysta rzucił ją w tłum i po prostu jak ją rzucił, to tam znalazłem na podłodze. Nie wiem, czy to jakaś różnica jest, z czego jest zrobiona kostka, czy coś, ale... Nie, chodzi o tylko o miękkość, patrzę. Aha, miękkość. No fajnie, jest. Widzę tutaj logo firmy produkującej gitary. Aha, Bo chyba na tych grają, na SP. no to wygląda. Tak chyba, wydaje mi się. No fajnie, pewnie możemy sobie dzień na tej kostce pograć. Fajna pamiątka, powiem ci. No, bezcenne. No jakie szczęście, ja wiesz, kostki kupię, a ty o ty właśnie mówiłem. Sebastian Siódema, Fuzja, Kamil Kwiatkowski, Bratku. Zagramy instrumentalnie, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Życzę brawa. Lost in the maze, can't find their way out. Can't understand what is it all about. Lost in the maze, can't find their way out. To jest interfejs. Podstawowe narzędzie do nagrywania czegokolwiek na komputerze. No, bez tego nie da się nagrywać. Właściwie da się, ale to dużo upraszcza. Więc każdy, kto nagrywa, ma coś podobnego, więc ja mam to. Udało się to zdobyć także za nieduże pieniądze. Od Jawy, notabene. No, od niego to kupiłem. Więc no potrzebna rzecz. Wczoraj oglądałem 30-minutowy wywiad z wokalistą. Nie mają wokalów.
z gitarzystą Tides from Nebula. O, polecam Najnowszy, jest po prostu, co on tam ma pod nogą i opowiadał wczoraj, co robi, że jak robi i jak to ma się do ich nowego albumu. Wow, po prostu to jest niesamowita rzecz, co on tam ma, po prostu. A i ciekawe, że ten, który był dedykowany specjalnie dla mnie, Dirty Delay Sebol, zrobiła to manufaktura, właściwie goleś, który stworzył manufakturę, po tym zrobił, najpierw mi go zrobił, a gdzieś pół roku później otworzył manufakturę produkującą efekty do gitar, nazywają się, nie pamiętam jak, i gitarzysta Tides from Nebula gra na jego kostce. O, Nie? spoko. Wizard Stombox. O, tak się nazywa ta manufaktura. Także Wizard Stonebox? przez V, no, Wizard. A. Tak, no, tak. Dobrze? No, Gotowy? tak, no, próbujmy. The Maze. The Maze, czyli labirynt, to utwór o dorastaniu, odnalezieniu się w obcym miejscu i konieczności szukania drogi i wyjścia. Stąd w teledysku nakręconym przez Hihi lalka specjalnie przez nią ucharakteryzowana w różnych miejscach Gorzowa. Kończyliśmy dzisiaj Contemporary Pagan i też zaczęliśmy od nowa jakby Unorthodox. Co o tych kawałkach sądzisz? Skończyliśmy najtrudniejszy numer na tym albumie i jestem przeszczęśliwy po prostu. Masz na myśli Pagana? Tak, bo uważam, że jeżeli ten utwór nie będzie skończony, to tak naprawdę ten utwór zatrzymał według mnie z mojej strony produkcję tego albumu, bo jest najtrudniejszy, jest piekielnie trudny dla mnie, no nie? Żeby to zagrać, nawet w wersji studyjnej muszę po prostu wejść na wyżyny prędkości po prostu uderzania w struny, w moim przypadku. Widzisz to na koncertach? Nie, jeszcze nie, trzeba by to dużo grać, ale nie wiem, czy by to, nie no, chodzi o to, żeby teraz dać słuchaczowi coś ciekawego, no nie? tak. Coś, co mu głowę mu wyprostuje i myślę, że to mu to wyprostuje i że
Tak, to był najtrudniejszy numer. Także jestem szczęśliwy, że to tak naprawdę to był krok milowy w skończeniu tego materiału, który wisi. Dość szybki utwór, bo 170 BPM, więc tutaj Seba musiał bardzo szybko tutaj palcami grać, bo to jest tempo chyba jakiego jeszcze nie mieliśmy. No, teoretycznie jeszcze wyższe mogłoby się zdarzyć, ale to faktycznie rozumiem, że to mogło sprawić trudność. No ja tam nagrałem te wokale, tekst jest odnośnie współczesności i takiej paraleli między traktowaniem technologii, internetu a religią, i tam jest dużo takich teologicznych trochę porównań, że e-maile to modlitwy i tak dalej, i to jest też trochę inspirowane Neilem Gaimanem i jego książką Amerykańscy bogowie. Tam właśnie technologia i współczesne właśnie i media też były właśnie takie zdeifikowane, że były jako bóstwa, które są właśnie traktowane w taki sposób we współczesnym świecie, i dzięki tym, że poświęcamy im czas i uwagę, co też jest uwzględnione tam w tekście, to dzięki temu rosną w siłę, prawda? Pokaż mi jeszcze, a ja włączę kaczkę jeszcze. Co ci sprawia trudność w tym kawałku? Co? Co ci sprawia trudność w tym kawałku? Co mi sprawia przyjemność? Trudność. Może Trudność? przyjemność to nie wiem. Tempo. A przyjemność też ci sprawia w ogóle? Traktuję to jako taką Wyzwanie. ciężką lekcję pokory na gitarze. O. Naprawdę. Ciężki numer jest. To jest 170 BPM. Człowieku, to ja tak szybko nie myślę. To jest szybsze od moich myśli, naprawdę, autentycznie. Unorthodox. W intrze utworu użyliśmy naszych wypowiedzi z eksperymentu na szczytach. Eksperyment na szczytach to temat naszego dzisiejszego tutaj spotkania na dachu, w samym centrum naszego miasta. Chcieliśmy razem z Wratu pokazać i zagrać muzykę, myślę, niekonwencjonalną, niebanalną i łamiącą wszelkie schematy. Chcemy, żeby nas świat usłyszał, i chcemy pokazać, że można robić muzykę trochę inaczej niż zazwyczaj. Unorthodox z kolei to jest taki utwór pełen autocytatów, który podsumowuje jakby naszą ścieżkę. Są to nawiązania do utworów i moich solowych, i do Sebastiana. I też muzycznie łączy wiele różnych patentów, które już kiedyś wykorzystałem, ale w całkiem nowy sposób. Unorthodox było trochę prostsze, nie? Było trochę prostsze, ale też... Generalnie ten album jest bardzo trudny, nie? Jest trudniejszy o całe wieki lata świetlne od poprzedniego, od Nihilista. Naprawdę jest no, diametralnie jest cięższy, trudniejszy. Moje wszystkie gitary w zasadzie opierają się na tym, żeby dogonić ciebie, więc tam na poprzednim albumie mogłem sobie coś tam pofolgować, tam rzeczy, które na co dzień sobie gram w domu, a tutaj trzeba było po prostu dobiec gitarami, strunami do tego utworu.
Media, no to współpraca hip-hopowa z Trapiem i KDC i dzisiaj taka trochę ulga dla palców Sebastiana, bo utwór jest trochę wolniejszy, taki bardziej rytmiczny, nie ma takiej muzyki rzeźni jak w pozostałych dwóch utworach. Także w domu to skleję, zobaczymy co z tego wyjdzie. 16 na 9 media, strach 1080 p media, na okrągło kłamstwa HD. Musimy regulować odbiorników, to ważny telewizor, weź do szkiełka oko przykła. Jak zechcesz zmienić stację, to wpadniesz z deszczu pod rynny, bo podobne bzdury leczą właśnie na każdej innej. Właśnie na jednej sprawie, o drugiej dziś na weterze. Myślę, że wypadałoby zacząć od początku naprawdę, czyli od tego, że z Kamilem, z Wratkiem poznaliśmy się w liceum. Chodziliśmy razem do klasy i tak się jakoś złożyło, ja wtedy zaczynałem rapować i on mi tam puścił swoje kawałki, które dla mnie były po prostu na tamte czasy wyrąbiste i stwierdziłem, o kurde, robimy w ogóle duet, producent MC, nie? I tak dalej. Z tym, że im ja się bardziej wgryzałem w hip-hop, tym bardziej taki byłem truskulowy, czyli takie pianinka, funk, jazz i tak dalej, a takie klimaty industrialno-elektroniczne nie za bardzo mi odpowiadały. No i tak te parę lat się jakoś tak próbowaliśmy spotkać gdzieś po środku, żeby zrobić w końcu jakiś wspólny numer. No głównie przeze mnie to się nie udawało, bo na przykład nawet były już jakieś bity, których nawet czasem coś tam maczałem palce, ale jakoś tak koniec końców te numery nie powstawały. No a w końcu jakoś tak się udało na tyle mnie otworzyć głowę na inne brzmienia i Kamilowi też jakoś tak dostosować do mnie, że beat do mediów stwierdziłem, no musimy to zrobić razem, no i właśnie no i powstał kawałek Media na płytę Entropia. Ja tam nagrałem dwie zwrotki. Z KDC jeszcze tam był, tak. Znaczy to było takie trochę nietypowe, bym powiedział, współpraca, z tego względu, że Kamil jakby narzucił temat w sensie. I mi to tak jakby z jednej strony trochę ograniczyło, a z drugiej strony bardzo ułatwiło robotę, bo faktycznie dało się tam wyczuć takie i tam potem podchodziły te dźwięki zepsutych telewizorów i tym podobne, i także ten temat bardzo pasował, zwłaszcza, że no jakoś napisało mi się to w miarę szybko naprawdę. Nagrałem u siebie w tam domowym studiu i powstał numer, którego jestem całkiem zadowolony. Media, wiedzą co jest dobre dla ciebie. Media, przemoc 16 na 9 media, strach 1080p media, na okrągło kłamstwa HD. Pewność, której źródłem słuszność, że my w tym potoku informacji to jedyne słuszne źródło. Zmienić wystarczy postawę, najlepiej zgodną z tym, co właśnie jest transmitowane, bo zależy nam, byśmy wam dali dobry powód, by wasz pogląd miał nasze logo w prawym dolnym rogu. W mediach gitara sobie jest zdecydowanie w tle. Użył tu też swojego smyczka do gitary, który pojawia się też w paru innych miejscach na albumie. Nie musicie mówić nic, już wystarczy, że oddacie głos nam. Media, wiedzą co jest dobre dla ciebie. Media, przemoc 16 na 9 media, strach 1080p media, na okrągło kłamstwa w HD. No i fajnie. Wspomniałeś, że Media to taki trochę odpoczynek od tej całej muzyki dzisiejszej, nie? No tak, to jest zdecydowanie odpoczynek, ręce i palce odpoczywają. Wow, to tutaj można się pobawić na spokojnie już. Nadgarstki nie bolą. A co sądzisz o samym kawałku? Trochę różni się od pozostałych albumów. No zdecydowanie się różni, no jest to zupełnie inny klimat, zupełnie inna, że tak powiem, półka. Ale bardzo mi się podoba brzmienie perkusji. O, to dziękuję, Naprawdę dziękuję. jest świetne, jest naprawdę spoko. Także no jest to inne niż reszta na tym albumie, więc no tak, no może być to zaskoczenie, jeżeli ktoś przesłucha 3 kawałki wcześniejsze i nagle ten, to stwierdzi, że ale o co chodzi? That's really a surprise. You think you're getting paid for all you had done, but you've got nothing for. Co sądzisz o tym utworze? Ja myślę, że jest dobry, że nawet podołam, bym nawet powiedział.
Nie wiem, z czym mi się kojarzy, absolutnie nie wiem. A nawet nie chcę wiedzieć. Ale jest w nim coś bardzo niepokojącego, to trzeba przyznać. Jest. No. Ten taki rytm całego tego utworu, piosenki tej. Ale coś jest takiego niepokojącego, no. No zobaczymy zaraz. Nothing comes without a price. There's no profits without some pain. No trespassing without excise. But why suffering get all the gains? Dziś szukamy dźwięku. Cool. Trzeba możemy to odsłuchać. Arrow of Time, czyli strzałka czasu, to termin z fizyki odnoszący się do kierunku, w którym płynie czas. Utwór jest intrem do tytułowej Entropii, stąd podobna estetyka w teledyskach. Wideo do Arrow of Time składa się ze znalezionych w internecie nagrań w zwolnionym tempie, oczywiście z odpowiednią licencją, które odwróciłem w czasie. Podobne zabiegi są zastosowane w warstwie muzycznej. Sam tekst został odczytany od tyłu i odwrócony. Tam w ostatnim fragmencie już nie było w zasadzie bitu, więc tam nie musiałeś już chyba riffem jechać, tylko... Nie, ale to się wiesz. Znaczy można, nie? Ale...
to gadałem, bo wcześniej nie mogłem tego ogarnąć. Tu jeszcze, Piwka, odejdź, nie skacz. Odejdź, ciąpsik. Kawałek się nazywa Entropia. I jak wrażenie? Nagrywasz to cały czas? Tak. Dobry, black metalowy numer. Przebój, nawet bym powiedział. Przebój, no. Znaczy, czy taki black metal to nie wiem. Znaczy, to jest w zasadzie taki, no coś tam z metalu jest trochę z elektroniki, trochę drum and bassu. Dobra, bo chyba tak wcale nieźle chyba. Entropia. Pojęcie fizyczne. Miara stopnia nieuporządkowania, układu i rozproszenia energii. Zgodnie z drugą zasadą termodynamiki, jeżeli układ termodynamiczny bez udziału czynników zewnętrznych przechodzi od jednego stanu równowagi do drugiego, to jego entropia zawsze rośnie. Krótko mówiąc, kierunek, w którym entropia rośnie, jest równoznaczny z kierunkiem upływu czasu. Ten motyw jeszcze powróci. Na koniec tytułowego utworu jest pewna pętla, która się powtarza kilkukrotnie i za każdym razem jest coraz gorszej jakości. Jeśli chodzi o Hilfe, czyli pomocy, to historia utworu zaczyna się, kiedy pewien undergroundowy amerykański muzyk elektroniczny, DJ Died, szukał ludzi na kompilację dla Tsundere Violence. Dość specyficzną kompilację nazwał Insert Comp Name Here Vol 2 i zawiera ona bardzo niszową muzykę z pogranicza różnych gatunków, głównie elektronicznych. Podesłałem tam amoralizm z małą fuzją z poprzedniego albumu, remix Through the Memories nagranego z Apokiem oraz stworzone specjalnie na potrzeby kompilacji Tasket, czyli z japońskiego pomocy. Były tam japońskie sample, żeby wpasować się w klimat składanki, a gatunkowo był to dubstep. Pokazałem to Sebastianowi i sprawnie skłamał do tego gitarę. Napisałem tekst, opowiada o strachu, stąd w teledysku fragmenty starych horrorów. Są już w domenie publicznej, więc można było z nich dowolnie korzystać. Zachowałem kwadratowy format obrazu, by w finale na marginesach użyć czerwonych linii z okładki stworzonej przez Luther. Hilfe,
Efforts, wysiłki, to dość osobisty utwór traktujący o nieodwzajemnionej miłości. Z założenia miał być dość trip-hopowy. Soft and delicate. Nie zamierzam więc zdradzać zbyt wiele, jeśli chodzi o genezę utworu Efforts, ale myślę, że z takiej dość osobistej historii powstała taka dość uniwersalna, w sensie można ją zastosować też przy wielu innych życiowych sytuacjach związanych z relacjami. So far away. Jestem aktualnie u Trapiego w Trapezoid Studio, takie domowe studio fajne i zamierzam tutaj nagrać kilka utworów do mojej płyty z małą fuzją pod tytułem Entropia i będę robić różne dziwne rzeczy z gardłem. No gotowe. No, dobra, czekaj. Wchodzę w 14 sekundzie. So sure that everything here is real. Life is a mirage. No one to prove you wrong. Life is a mirage. No one to prove you right. Why do we suffer if we can create a perfect world of our own? Life is a mirage. 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 Tak to wygląda. Tak, to jest ten efekt, który chciałem uzyskać. Okej. O odrobinie echa z odpowiednimi parametrami. Ale tu z kolei myślę, że na ten fragment mógłbym dodać trochę echa. Efekt, echo, czas opóźnienia 30, współczynnik zaniku 0,8. Po ile jest ryba? To jest ryba? Life as a Mirage. Pierwsze ujęcie teledysku to zrujnowany samochód, który znalazłem w Poznaniu, zaś dalej następują ujęcia z kilku różnych miast, mające ukazywać opustoszenie wynikłe z pandemii koronawirusa. W większości widać Gorzów Wielkopolski, ale dostałem również nagranie z Pruszcza Gdańskiego i Gdańska od Marka Rauchfleischa, redaktora naczelnego 13 Schronu. Sam utwór opowiada o idei solipsyzmu, czyli nurtu filozoficznego zakładającego, że nic nie istnieje. Perfect world of our own. Life is a mirage.
Na kształt tego albumu miał duży wpływ zespół Aggressiva 69, przed którymi graliśmy w żaganiu. Dostaliśmy parę rad od Tomka, Roberta i Jacka. W szczególności właśnie od Tomka wyszła sugestia, żeby użyć więcej głosu, żeby poeksperymentować więcej z tym głosem. Dlatego właśnie na Entropii jest mój głos. Gdyby nie to, pewnie nie dałbym się namówić. Chociaż Seba nieraz wspominał, że może warto by. Wcześniej ja nagrywałem przecież Human Trees, Life is a Mirage, który był inspirowany utworem Little Criminal. Oczywiście to nie miał być plagiat, to nic takiego, tylko oddanie jakby tej atmosfery, która bardziej mi się podobała w tym utworze. I to było jeszcze zanim mieliśmy okazję spotkać się z zespołem. Przy czym już w 2015 MNQ mi mówił, że jeden kawałek mojej małej fuzji brzmi trochę jak Aggressiva, co było dość zabawne i prorocze jednocześnie. Hell is Other People. Ten teledysk jest nieco inny od pozostałych, ponieważ jest krótkometrażowym filmem animowanym, wyświetlonym swoją drogą na festiwalu Kocham Dziwne Kino w Pabienicach. Rysunki wykonała Agnieszka Hryniewicz. Ja te rysunki zanimowałem używając Gimpa i Sony Vegas, aczkolwiek poza rysunkami użyty też został ogień z piecyka ze studia Sebastiana. Hell is Other People, czyli piekło to inni, to oczywiście cytat Jean-Paula Sartra z jego egzystencjalnego dramatu Przy drzwiach zamkniętych z 1946. Poruszonymi tu problemami są autokreacja wizerunku wobec społeczeństwa, bycie zmuszonym do egzystowania w tymże społeczeństwie i problem obcowania z innymi pomimo niechęci. Konieczność współistnienia z ludźmi w społeczeństwie wiąże się z wieloma ustępstwami i zmuszaniem się do rzeczy, których się nie cierpi. Everyone
the beginning, there was nothing. Wow. But then, a small change can be observed. You realize that matter is expanding. Appearing like neurons in the brain. Ten utwór, Universe, to historia wszechświata. Od narodzin Wielkiego Wybuchu po koniec wszechświata, a po drodze jeszcze powstanie życia, ludzkiej cywilizacji i tak dalej. Po prostu to jest najdłuższy utwór, jaki zrobiłem. Trwa 20 minut 19 sekund. 2019, nie? I po prostu no, to jest coś wielkiego. I tutaj nie ma zwrotka, refren, tylko to jest po prostu ciągła podróż, nie? I ja jestem pod wrażeniem, jak sobie Sebastian sobie poradził. Masakra. Black holes, galaxies, W porównaniu z długością życia wszechświata, czas istnienia gatunku ludzkiego, niecałe 3 miliony lat, to naprawdę krótki okres. Kolejne miliardy lat mijają na coraz szybszym rozszerzaniu się i oddalaniu od siebie obiektów. W końcu cały wszechświat staje się zimny i ciemny, podobnie jak przed Wielkim Wybuchem. Przestaje mieć znaczenie wszystko, co się wydarzyło przez te kilkadziesiąt miliardów lat. but then came a human with needs that nature has to fulfill. There's too many of them, too many with an urge to kill, no matter what the cost. They are so vain, so fickle, but it's not nature people hate the most. It's other people unable to see what they really are. Only ash, only dust, yet so willing full to fight. They do what they must. Everything they bring discord, harm, every single thing. Everything is dying. It is just like before. Like there's nothing in here. Wow. Jestem pod wrażeniem. Że to był 20-minutowy utwór. Co ty gadasz? Tak. To było 20 minut.
Ostatecznie nic się nie zmieniło. Ostatnie kilka minut utworu to powoli zmieniająca się pętla usterek, coraz bardziej schodząca na niższe subbasowe tony. W tle słychać puszczony od tyłu pierwszy utwór Fallout. I rzeczywiście wszystko staje się takie jak na początku. Płyta kończy i zaczyna się tak samo.